czasach, gdy w jednym smartfonie mieści się cała biblioteka, dobrze wiedzieć, że są ludzie, którzy doceniają wartość historii z papieru. A kiedy trzeba, potrafią przywrócić im należyty blask. Zapraszam do pracowni pana Pawła Inglota, introligatora oraz mistrza w swoim fachu. Mam nadzieję, że będzie miał dla mnie równie dużo cierpliwości, co dla starych pergaminów. A ja postaram się odwdzięczyć i stworzę książkę, która, mam nadzieję, że nie rozpadnie się po przewróceniu pierwszej karty. Paweł Inglot introligatorem jest prawie od podstawówki. Ten fach podpowiedziała mu mama, za co do dziś jest jej wdzięczny. Wierzy, że w świecie e-booków ciągle będą potrzebni ludzie, którzy potrafią skleić prawdziwą książkę. Jak mówi, dobry introligator musi mieć bogatą wyobraźnię, ocean cierpliwości i trochę zdolności manualnych. To zawód, który daje satysfakcję, bo przedłuża życie papierowych opowieści. Ale żeby czerpać radość z tej pracy, potrzebna jest pasja. Na szczęście tej naszemu mistrzowi nie brakuje. Witam Pani Marto. Dzień dobry. Słyszałem, że Pani chciała się nauczyć oprawiać książki. Tak, marzę o tym, ponieważ mam bardzo dużą bibliotekę, mnóstwo zniszczonych książek jeszcze po moich pradziadkach, więc chętnie poznam tajniki wiedzy, jaką, mam nadzieję, Pan mi przekaże dzisiaj, żeby chociaż jedną książkę rocznie naprawić w mojej bibliotece. Spróbuję pokazać. Jak tylko Pani się to spodoba, to No myślę, będzie że na fajnie. pewno, ponieważ wchodząc tutaj do tej Pana pracowni, czuć taki klimat tej historii, czuć zapach papieru, starych książek, zapach kleju, narzędzi, które tutaj dookoła się znajdują, trochę. zabytkowych maszyn, więc naprawdę jest ten klimat, który przemawia do tego, żeby usiąść i zacząć coś robić. tak. Przez parę lat to trochę mi się tu udało nazbierać, no ale to jest. No to co, na początek mamy taką książkę. Pewnie Pani też tam w swojej pracowni znajdzie. W takim Myślę, stanie. że tak. Takim bądź gorszym, ale zacznijmy od takiego Zacznijmy. stanu. Mhm. Na początek trzeba tą książkę całą rozpróć. Każdą składkę osobno. Ona tu częściowo już jest popruta, bo to właściciel sobie tam pewnie zaczął coś robić. A tu już są dwie składki razem. Pani zobaczy, książka się składa z takich zeszycików. Każdy jest oznaczony, kolejność. No Ten jest właśnie. 4, ten jest 6. Musi Pani znaleźć 5. Czyli nie idę po stronach, tylko po prostu To są składkach. sygnatury, które Rozumiem. po prostu oznaczają kolejny arkusz. Rozumiem. Trzeba, to jest ważne, bo jeżeli Pani powiedzmy... Czyli ja muszę każdy rozciąć, Tak. czy po prostu Nie no, trzeba jak jest... żeby rozciąć, trzeba znaleźć tą sygnaturkę. Rozumiem. Więc szukamy jej, tak? O, jest. Tak. Widzi Pani, jest 5. I w tym miejscu można rozcinać. Jak Pani zrobi w ten sposób, Pani tego nie widzi, No, odetniemy kartkę z tego zeszyciku. rozumiem. Już jest popsute, znaczy jest do naprawienia, ale po co to naprawiać? Tak. Bez potrzeby, więc rozcinamy. Ostrożnie, żeby nie zacząć. O. Proszę mi powiedzieć, kiedy się zaczęła ta Pana pasja związana z introligatorstwem? Czy takie było oczywiste jako młodego człowieka? Ciągnęło coś Pana do tego zawodu? Czy po prostu odkrył Pan tą pasję dopiero w sobie później? Nie. W zupełności żadnego zainteresowania nie było. Jak to młody człowiek po szkole podstawowej wylatuje z tej szkoły i nie wie w ogóle w zupełności co robić, nie? Właśnie. No tak było w moim przypadku. Ja nie wiedziałem w ogóle do jakiej szkoły iść, gdzie się zahaczyć, nic. Tylko dopiero gdzieś tam mama się dowiedziała, że w drukarni, która była w Łańcucie, to bliziutko, że są przyjęcia na introligatornie, nie? Introligatorów potrzebują. No i tam mnie zapisała, no i że tam pójdę do szkoły. Ucieszył się Pan? Ja czy nawet nie wiedziałem, bardzo? ja nie wiedziałem, co to jest za zawód, z czym to się wiąże. No i tak się zaczęło. No poszedłem tam po prostu, przyjęli mnie, no i pracowałem, tak. Jako uczeń. No i co? I Kiedy Pan otworzył swoją pierwszą pracownię tą introligatorską? pracownię otworzyłem dopiero w 96 roku.
to już parę lat. No w 87 wyszedłem z podstawówki, nie? Bo powiem szczerze, że ciężko, 38 lat w zawodzie, już od szkoły zawodowej. ciężko znaleźć dzisiaj właśnie taką dobrą pracownię introligatorską. W ogóle dobre zakłady rzemieślnicze są coraz rzadsze. I wydaje mi się, że to jest taki zawód troszeczkę już ginący po części. No można tak powiedzieć, no bo coraz mniej jest tych zakładów na pewno Ta praca, wyższych. którą Pan wykonuje, jest bardzo cenna, ponieważ no, zachowuje Pan historię pisaną w księgach. Niektórzy No tak można powiedzieć, no. niektórzy by powiedzieli, dobra, mam starą książkę gdzieś ze strychu po dziadkach, no można powiedzieć, brzydko pachnie, ponieważ jest zagrzybiona, kartki porozrywane. No i co się dzieje z takimi książkami? Wyrzucane są na śmietnik albo No tak. palone gdzieś w piecach. Natomiast no, one przedstawiają często dużą wartość historyczną i często też artystyczną. No i myślę, że często też ludzie nie wiedzą, co tracą. Co wyrzucają, Tak, co no, ale wyrzucają. no, tak właśnie mówimy, no coraz mniej ludzi interesuje książka, nie? Tak. W O, jakiejkolwiek właśnie, formie. coraz mniej ludzi czyta i Tak. to jest właśnie przykre. Natomiast no, takie ocalenie od zapomnienia, od wyrzucenia, no to jest to, co Pan przekazuje dalej, więc bardzo jest to cenne. Czy ten etap, na którym teraz jesteśmy, bo dostaje Pan, rozumiem, książkę, ona jest rozczłonkowana, okładka załóżmy leży z jednej strony wnętrze... Okładka tak. nie leży, przerwę pani. I okładkę, pierwsze przygotowujemy książkę, uszyjemy ją, obcina się, bo należy tą książkę to akurat obciąć No właśnie. i wtedy się robi okładkę. Tak, Wtedy robimy okładkę, musimy okładkę dopasować do książki. rozumiem. Nigdy się nie robi pierwszego okładki. Tak? A, czyli najpierw zaczynamy od tych Tak. czynności, które teraz Najważniejszym robimy. etapem jest właśnie przygotować do szycia, potem książkę uszyjemy. No i w zasadzie to jest no, w sumie proste zajęcie i przy tym szyciu to nie powinno się nic popsuć, że tak powiem. Idzie nawet sprawniej No. szybko. Pewnie. 14, 15, 16, 17, czyli to dokładamy tutaj. Tak. No i mamy ostatnią, proszę. Jest. Czyli co, pierwszy etap zdałem? Tak. W miarę takie na miarę. plus 4 powiedzmy. No to się teraz postaram bardziej. Dobra, teraz musimy przykleić wyklejki do tego. Dobrze. Tak zwane wyklejki. To jest taki No papier właśnie. złożony na pół. I czy to jest ta taka pierwsza strona, którą się też przykleja do okładki, Tak, żeby to się nie tutaj rozchodziło pewnie? do tej strony będzie przyklejona okładka. Tutaj jest ta strona zawsze, jak w książkach jest wolna. Taka. No To właśnie. jest część tej To wyklejki. jest miejsce na dedykację do autora. Może być. Dobra, to co, teraz szycie. I jak to kobieta powinna umieć szyć? Guzik, no myślę, że... Powiem szczerze tak, wychowywałam się w pracowni krawieckiej, O, no to już jest dobrze. więc myślę, że tak, igłę potrafię nawlec, Z której strony się nawleka igłę? tam gdzie dziurka. A, no to dobrze. No to dobrze, Więc to spróbujmy. prawda, no. Więc postaram się to zszyć dobrze. Tylko teraz powiedz mi, co jest trudniejsze? Czy to, co robiliśmy przed chwileczką, czyli oczyszczanie, rozrywanie, czy właśnie to, co No, teraz będę robić? A może jeszcze będzie coś gorszego? Trudniejszego coś będzie, to na pewno tego ci, znaczy na próbne jakieś odbicia mogę ci tam dać popróbować. To będzie tłoczenie na okładce. To będzie najtrudniejsze, Tak, rozumiem. Dobrze. Tylko teraz tak, jakich my materiałów używamy do szycia? Czy to jest No, syntetyczna nie, nic, to jest, czy to naturalna? jest nitka lniana. Lniana, czyli Tak. mamy tutaj Lepsza- ekologiczny materiał. No mamy... można tak powiedzieć. Bardziej się nadaje lniana do jeszcze zwłaszcza takiego starego papieru. Ona nie wrzyna się tak w papier, nie? Przy naciąganiu, bo trzeba tutaj jednak coś naprężyć tą nitkę. Klej w to lepiej wsiąknie i jest dobrze, a stylonowa nitka zawsze tam raz, że klej nie wpije. No i przy naciąganiu bardziej wrzyna się tu w papier, potrafi przecinać. Właśnie, i potrafi uszkodzić. Trzeba delikatnie to po prostu robić. Czy my będziemy jeszcze zabezpieczać ten grzbiet Tak, po ale szyciu? to Tak? To już wiesz, później, tak, tak? tak, Żeby to nie tak. pękało. Tak, Znaczy oczywiście. Zaklejmy go klejem, potem specjalnym papierem o takim leży. A to, co jest też jakieś płótno To jest chyba. płótno, ono jest nam Właśnie. potrzebne, tutaj powinno się dawać. I raz, że wyznacza to, w którym miejscu przekuwać się tutaj ten arkusz, nie? Rozumiem. Na początku. Rozumiem albo nie rozumiem, dobra. No Tu- za chwileczkę no dobra, za muszę chwilę to zobaczyć. zrozumiesz. Tu ma krawędzi teraz tych nas. Czy musi być na krawędzi, żeby było wygodnie? Tak. Dawniej jak szyli większe ilości książek, większe nakłady ręczne, bo tak się robiło, Tak. to
specjalne była taka konstrukcja. I naciągało się, tą taśmę się naciągało, że ona nam nie latała tutaj, nie? Było to wygodniejsze. No. Czyli nie ma szans, żebym sobie zszyła. Muszę każdy ten arkusik po kolei zszywać, nie możemy... Tak, robić nie, tego to tam była ta sama zasada, tylko mieliśmy po prostu takie koromysł, na to się mówiło, żeby przyczepić po prostu tą taśmę. Rozumiem, żeby ona się Żeby trzymała. ona się trzymała do tego i nie latała tak nam tutaj, nie? Ale do jednej książki to ja nie potrzebuję tego po prostu. Kolejne. I I kolejne. teraz kolejną co? Kładziemy tutaj na tym Tak, samym miejscu, na tym samym tak? miejscu Po wiadomo, kolei. inaczej nie położymy, bo tak będzie No wiadomo. do góry nogami, nie? No Zobacz, została nam ostatnia, tak? No ty większość uszyłaś, ja tylko na początek pokazałem. No dobrze, a właśnie tak chciałam Ci pogratulować w ogóle odwagi, ponieważ w dawnych czasach, jak mistrz przyjmował na nauki ucznia, to zanim go dopuścił do jakiejkolwiek pracy, no to niestety uczeń musiał mu zacząć od sprzątania pracowni, pomagania w domu. Był naprawdę dosyć mocno testowany, pod względem też wytrzymałości psychicznej. No na pewno. Ale myślę, że Ty tutaj bardziej jesteś chyba testowany, bo Ale to że masz odwagę mi to w ogóle dać do zrobienia. Nie wiem, czy ja to... troszkę. O właśnie, widzisz, lepiej mi pomóc. Pomóż, tak. O, uwaga. Muszę bardziej opuścić. Nie no, nawet równo mi to wyszło. Wspaniale. Jestem z siebie dumna, chociaż myślę, że jeszcze parę dobrych szyć przede mną, żeby dojść do perfekcji, żeby to wszystko wyglądało profesjonalnie, bo na razie widzę, że tak, no, Ale ja tak Może patrzyłem na być. twoje ręce, to troszkę ci się trzęsło. no bo się bałam Twojej opinii, co powiesz, a może mi przez te ręce, tak jak w dawnych czasach, przyłożysz jakąś linijką, że to nie tak? Może by się przestały Tak, trząść, wtedy nie? by się nie trzęsły. Dobra, teraz Dobrze. użyjemy takiej prasy. Dobrze, czyli mamy prasę, tak, taki i tą ścisk. książeczkę, Czyli musimy mieć tak, prasa, 2 deseczki, pasuje to takie deseczki ścisnąć. klej podać. Tak, teraz będzie potrzebny klej. Podajemy klej. O, taką książkę należy tak troszkę wystawić tutaj z tych desek. Dobrze. O, i Teraz ścisnąć. co? Kręć tam tą śrubkę. Ręce. Delikatnie, a nie tak Nie? mocno. Dobra, dobra, jeszcze troszkę. O, dobra, Już? dość. No. No pięknie. Chcesz pomalować? Tak, to koniecznie. No to Czekaj, dam już. ci inny pędzel. Nie, Nie, ten jest bardzo nie, dobry. ten jest dobry. Świetny. Nie, czekaj, inny mam tutaj. Rozmieszam klej, żeby, Można bo widzę, że troszkę się trochę zważył. Weź sobie ten. Dobrze. Nie paplamy tutaj z Nie jednej, paplamy. z jednej strony, Ale to trzeba cię zawsze. klei przecież. No dobra, mam to. Nic się nie klei, czekaj, pomagaj. To jest też ważna rzecz, to muszę się nauczyć. Żeby co, nie było za dużo kleju, tak? Na pędzlu. Nie, tylko no tutaj jest suche i przyprałaś tutaj się nie, No, nie no. tego. To, no dobrze. Jakbyśmy go pokryli taką folią termozgrzewalną. No tak, nie? takie to już wygląda błyszczące. No normalnie Fajnie. wcięty klej. Nie? Co teraz? Teraz będziemy obcinać książkę w koło. Dobrze. Ale poczekaj, Pierwsze należy... dookoła obcinamy Tak. taką tak. książkę, która... No widzisz, jakie są nierówne karty, nie? No tak. A tą książkę Czyli krzywo można... zszyłam. Nie. Czyli zawsze się tak robi, tak? Tak. Mhm. No, znaczy nie zawsze. Jeżeli jest jakaś stara książka wartościowa i zabytkowa, to nie wolno takich książek obcinać. Rozumiem. Bo to wtedy jest W tym momencie możemy to obciąć. Taką książkę spokojnie Dobrze. można obciąć, nawet należy obciąć. Dobrze. I pokaż mi to. No i Zobacz. co? No świetnie, idealnie równo, można się skaleczyć, słuchaj. No pięknie. No super. No, Bardzo mi się elegancko. podoba, tak, elegancko. Coraz bardziej lepiej. ładniejszego wyglądu nabiera. Tak, tak. Dobra, następny etap sobie tutaj zrobimy. Co należy dalej? przy książce zrobić? Przyklejamy taką tasiemkę, to się nazywa kapitałka. A do czego ona służy? Ona służy żeby książkę ozdobić, no i teoretycznie wzmacnia grzbiet. Mhm. On namoknie, to się wiesz, idealnie do grzbietu, do każdej nierówności Aha, to mogę pasuje. sobie Tak. to zrobić? Dokładnie, wiesz, palcami trzeba podociskać. Dociskam, bym sobie tak
Czy Nie. Chciałam sobie uprościć po To prostu. nie tak. Bo to wiesz, no, dokładnie, żeby wiesz, każdą nierówność tam wiesz, on wszedł, wiesz? Rozumiem. Żeby nie było jakiegoś pęcherza czy czegoś. No dobrze, faktycznie. Jasne, żeby to później się jakoś trzymało, nie? No. No ale faktycznie on mi przypomina taką tapetę w strukturze i w gramaturze. No, Papier fajnie. krepowany. Krepowany. To się, tak. No dobrze, chyba mi się udało przykleić. I co teraz? Okej, teraz przykleimy to. Boczek. to Czyli skrzydełko. bierzemy tak, znowu pędzel, Tak. pyk, Mogę ci pomóc, o. dziękuję. O tak, o w ten W sposób. ten sposób. Dobra. No super. Jest? Dobra. I z drugiej Ta strony. strona. Ta struktura kleju jest fajna, taka gęsta, No, ciągnąca to do się. tego może być, tak. Super. No i teraz trzeba to I przyklejamy. wyjąć. To dobry czas na kilka ciekawostek. Intro, ligare, czyli po łacinie do środka związać. Te dwa słowa dały nazwę rzemiosłu, którego podstawą jest oprawianie i zdobienie wydawnictw. Początki fachu sięgają starożytnego Rzymu, gdzie istniał zawód glutynatora, fachowca, który zajmował się łączeniem papirusowych płatów w zwoje. Jednak za kolebkę introligatorstwa tradycyjnie uznaje się Indię, gdzie w II wieku przed naszą erą skrybowie zaczęli utrwalać teksty religijne na liściach palmowych i wiązać je sznurkiem pomiędzy dwiema deskami. Taka struktura przypominała dzisiejszą książkę. Dzięki kunsztowi introligatorów wiemy więcej o historii świata. Stare księgi przetrwały setki lat, bo są wykonane z najwyższej jakości materiałów przez mistrzów w swoim fachu. Czyli co? Mamy dociętą okładkę, Tekturki na okładkę, tak. Aha. Są tekturki na okładkę. Są docięte. czyli okładki robimy z takich tektur, tak? Tak, to Takiej jest mniej więcej tektura, grubości. Tektura lita 2 mm. Mhm. No takie książki jak najbardziej odpowiednio, nie? Świetnie. No to pokaż mi. Tyle. Teraz trzeba wybrać. Materiał wybrał sobie już klient, bo on mi tą książkę przyniósł i zażyczył właśnie, Mhm. żeby pasował do książki, tak? No, czyli To jest takie płótno. A, To nie jest jakiś tam materiał, bo są takie najprostsze materiały, co się prace dyplomowe oprawia, magisterskie, jednorazówki, takie PCV, nie? A to On- jest naturalne jakby płótno, nie? on ma tutaj, widzę... Bo na powłoka jest papierowa. I co? I to ale- jest klej pod spodem? Nie, Nie? nie, będziemy klejem malować. Aha. Powłoka jest papierowa, ale tu jest bardzo mocne, Jest mocne. są włókna, wiesz. Mhm. No. Czyli trudno rozerwać, Tak, ale bardzo mocne faktycznie płótno, no fajne ładne, nie? płótno. No to I do dobrze. tej książki kolor jak najbardziej jest. No adekwatny, pasuje. ładny. Tak? Zamień ten, bo widziałeś jak ja to zrobiłem? To jest, tak, czyli tutaj dociskamy Tak, najpierw, tak, do tak? I krawędzi potem i już nas Naciągasz, Nasuwamy, tak. tak. naciągamy. Mam gotową. Trzeba teraz zobaczyć, czy nam będzie pasowała do książki. Dobrze. Idealnie, Zobaczcie. faktycznie. No, wygląda jak z księgarni. No. Pięknie. I co? Teraz Teraz co, bierzemy się za tłoczenie napisów. Poczekaj, ale no co, trzeba ją jakoś przykleić do środka. Ale napisy kiedy zrobisz? Nie później? No nie. No dobrze, jak Lepiej na wolisz. okładce, bo jak nie widzieć napis popsujesz, no to co? Będziesz zdzierać potem okładkę? No nie, No lepiej to zróbmy teraz. lepiej popsuć teraz. No to Może pójmy. No ale poczekaj, bo ty tu będziesz przycinał, a nie... No pomalutku, patrz, nie denerwuj się. Ja tu widzę na razie gilotynę. Tak, tak. Ale ciąć tu już nic nie będziemy. No dobrze, i teraz... Aha, tym przyciskasz. Użyjemy tego narzędzia. Tak, Powiedz- to są taki wzorek jakiś, nie? Tak. I teraz tak samo Też. farbą? Tak samo. Tak samo. To dawni właśnie irygatorzy, no jak nie było komputerów, to nie ma czym gadać tam 100 lat temu, nie? No to takimi rzeczami robili. No tak. Właśnie tak strasznie mi się podoba u Ciebie to, że jest mnóstwo tego typu narzędzi. One nie wyglądają jak narzędzia typowe z marketu. Widać, że to jest ręczna robota. Tak, tak. E, Nieporadnie, ale myślę, że... Całkiem dobrze. No super. No, nawet nie odbiło już Nie farby. odbiło.
ale na pewno na się rozmawia, to nie ulega wątpliwości. Więc nie dotykamy. No. Czyli książka gotowa. Tak, czekaj, należy, o, widzisz, a gdzieś tu Są coś posklejały. troszeczkę posklejało, ale to nic, to normalna rzecz. Nie posklejało się tak dużo, bo ten klej ci troszkę tam ściągnąłem z tego pędzla, nie? No tak, Jakby nie, to by było, no nie powiem, że tragedia, Starałam się. ale mamy książkę gotową, pięknie oprawioną, w płótno, wytłoczoną. Na grzbiecie również jakieś tam mamy, tak. wzorki takie, Wytłoczenia. ozdobniki dołożone. Nie będę może jej otwierać, ponieważ Można, tak. można. Książka jest zszyta, grzbiet, o jak otwieramy, widać, że jest ruchomy. Tak musi być. Pracowaliśmy nad nią ile? 4 godziny. No 4 4 godziny trzeba było godziny. poświęcić, szycie, czyszczenie tych składek. Ale takiej pracy, no, bez przerwy. Jedna przerwa na kawę, jak czekaliśmy aż No to wyschnie. tą książkę Tak. powiedzmy, jakbym sam robił, nie uczyłem ci tutaj takich tych tajników różnych, no to przypuszczam, że w 3 godziny, 2 godziny bym zrobił pewnie. Nie? No 2 tak, bo- godziny powiedzmy, no tutaj na ten czas musieliśmy porozmawiać, trochę potłumaczyć, stąd nam to trochę też czasu zabrało. Trochę ci poprzeszkadzałam, i trochę troszkę musiałeś, poprzeszkadzałeś, tak. przez to tak. No ale standardowo tą książkę w tym stanie, która była, no to w 2 godziny bym ją pewnie zrobił, nie? Świetnie. Do takiego stanu byłaby doprowadzona jak teraz. Nie No inaczej. to nie wiem, czy czuję się gotowa, żeby samodzielnie robić tego typu rzeczy, ale spróbuję w domu z moją książką, która jest naprawdę bardzo mocno porozrywana. Sfatygowana, Tak, no. spróbuję ją po prostu chociaż zszyć. Można ją, oczywiście można sobie uwierzyć, że jak. Wiem, jak to zrobić i przyjadę, jak zrobię, to przyjadę ci pokazać i Nie ma ocenisz, sprawy. czy dobrze zrobiłam, czy Nie źle. ma sprawy. Dorobimy nawet dokładkę w tym na szybko. Jak zdradził szyta, to już długo nie zajmie. Cudownie, dziękuję. W tym miejscu czas płynie trochę wolniej, a ciszę przerywa tylko dźwięk szeleszczącego papieru. Dziś przekonałam się, że prawdziwe rzemiosło to nie tylko praca rąk. To serce, pamięć i szacunek do historii. A introligator potrafi uratować to, co inni spisali już na straty.